Muszę się wam do czegoś przyznać. Lubię tak zwane maskotkowe horrory. Wiecie, gry typu family friendly horror, takie jak Five Nights at Freddy's, Mandy and the Ink Machine, czy Poppy Playtime. Lubię w nich tą nutkę strachu, przyjemny gameplay, czy zwyczajnie klimat. I przez lata gry te się zmieniały, ewoluowały. Z gier typu Wannabe FNAF stały się one czymś własnym. Jednak nie będę kłamał jak powiem, że w ostatnich latach rynek ten zaczyna iść w dziwnym kierunku. Wiecie, nastawienie na jak największą sprzedaż gadżetów i zabawek. Bo nie ma co się oszukiwać, że to właśnie dzieci najbardziej interesują się tego typu grami. I przykładem gry, która jest łacha na pieniądze, jest wspomniane już Poppy Playtime. I tutaj za przykład podam chociażby guzik w menu prowadzącym do sklepu, sprzedaż NFT, czy mnóstwo, ale to mnóstwo gadżetów. Jednak nawet ta gra nie jest takim skokiem na kasę, jak temat dzisiejszego odcinka. A grą tą oczywiście jest Garten of Banban. Ale spokojnie, nie zamierzam dawać twórcom uwagi, bo i tak już jej za dużo dostali. Chciałbym wam jednak przedstawić to, że grę taką jaką oni zrobili, można zrobić w tydzień. Ba, dużo lepszą grę od nich można zrobić w tydzień. Nie przesłyszeliście się. W tydzień. Właśnie tyle czasu zajęło jednemu fanowi stworzenie remake'u Garden of Banban. A co najlepsze, zrobił to bez jakiegokolwiek doświadczenia w game devie. No dobra, ale w czym ta wersja fanowska jest lepsza od oryginału? Już wam śpieszę z wyjaśnieniem. Punkt pierwszy. Klimat. Nie bez powodu zaczynam od tego. Klimat w tego typu grach jest bardzo ważny, a nawet i według mnie stanowi o być albo nie być. I jak atmosfera w oryginalnej produkcji właściwie nie istnieje, tak w remake'u sprawa ta wygląda dużo lepiej. Gra jest dużo bardziej mroczna, wszędzie jest ciemno, gra niepokojąca muzyka, a nawet i modele prezentują się dużo lepiej. Szczególnie głównego antagonisty. I tym właśnie sposobem możemy przejść do drugiego punktu, czyli punkt drugi. Antagonista. W oryginalnej produkcji nasz antagonista, jakim jest... Opilabert? To się chyba tak wymawia? Jest zwykłym, brzydkim, różowym pseudoptakiem z wielkimi oczami. Czy wygląda to strasznie? Absolutnie nie. Bardziej groteskowo, niczym moje pierwsze spotkanie z Blenderem. A w odświeżonej wersji? Wygląda bardziej jak humanoid, szkielet, ma malutkie oczka, które widać w ciemności. Ale nie samym wyglądem człowiek żyje. Ważne jest również to, że tutaj nasz wróg pojawia się kilka razy, zanim dojdziemy do głównego spotkania. Za to w oryginale pojawia się on tylko raz, przed ostateczną ucieczką. Przez to nie dawał on żadnego poczucia zagrożenia, bo pojawia się 2 razy, gdzie za drugim już i tak się go pozbywamy. No dobra, horrorowe rzeczy załatwione, to pora na... Punkt trzeci, rozgrywka. I Chryste Panie, teraz to niebo a ziemia. Oryginał jest tak irytujący i nużący, że nie wiem jakim cudem dałem radę go przejść. Samo jądro gameplayu, jakim jest wciskanie przycisku za pomocą drona, to najgłupsza rzecz, jaką widziałem w grach od dawna. Nie dość, że dron jest wolny, to jeszcze zaznaczenie miejsca, do którego ma lecieć, to katorga. Obija się na zakrętach, jego pathfinding nie działa i często chce przelecieć przez ścianę. To brzmi jak nieśmieszny żart, ale to niestety rzeczywistość. Za to jak to się prezentuje w remake'u? Tutaj drona nie ma kompletnie. Do naszej dyspozycji mamy tylko latarkę i musimy znajdować przedmioty, które pozwolą nam przechodzić dalej. Może się wydawać, że będzie to dużo nudniejsze, ale nie jest. Głównie dlatego, że grę przechodzimy sprawnie i płynnie, a nie stoimy w miejscu, bo nasz dron nie może wlecieć przez drzwi, bo odbija się od ściany. Zresztą, kto wymyślił, żeby główną mechaniką było sterowanie jakimś dronem do jasnej chole? Punkt czwarty. Grafika. Tak, nawet grafika była oryginalnie spitolona. Pomijam już fakt używania asetów, które nijak do siebie nie pasują stylistycznie. Ale na Boga kochanego, tekstury czasem proszą o litość. Wszystko świeci się tutaj jak chyba każdy wie co. Ściany odbijają światło tak samo, niezależnie od tego, czy jest na nich nałożony jakiś inny materiał niż farba. I nawet nie zaczynam mówić już o designie głównych postaci. Jasne, remake też idealny nie jest. Ale jak na grę stworzoną w tydzień przez osobę bez doświadczenia, to jest bardzo dobrze. Wszystko do siebie pasuje, światło względnie poprawnie się odbija, design postaci jest oryginalny i wyglądają jak faktyczne maskotki, a nie jak coś ulepionego z plasteliny w 5 minut przez Brianka lat 5.
Podsumowanie. Także słowem podsumowania. Oryginalne Garden of Banban to kloc nie warty uwagi. Jeśli chcecie zagrać w przyjemną grę tego typu, to pobierzcie pierwszy rozdział Poppy Playtime, czy fanowską reprodukcję, o której dzisiaj mówiłem. Wszystko będzie lepsze od zagrania w oryginał. Zresztą temat tej gry pewnie na kanał prędzej czy później wróci, bo nie sądzę, że twórcy dadzą sobie o łatwo zapomnieć. Zresztą względnie niedawno wyszedł drugi rozdział oryginału, ale patrząc na jego cenę, to wolę już kupić za tą cenę cokolwiek innego. A, i jeszcze przed pożegnaniem to powiem, dlaczego nie poruszyłem tematu fabuły. Cóż, remake jej właściwie nie posiada, co jest dobrym krokiem, a oryginał jest na tyle nudny i nijaki, że nie warto o nim mówić. Tak czy siak, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał się wam spodobał. Jeśli tak, to zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Fajnie będzie, jeśli wejdziecie również na moje inne social media, które znajdziecie w opisie. Ja byłem Arowski, do zobaczenia i usłyszenia w innych materiałach. See ya!